Czy Polska jest najlepszym miejscem na świecie? Czy Polska jest najciekawszym krajem do życia? Uważam, że tak i dzisiejszym odcinkiem chciałbym Ci to pokazać, chciałbym Ci to udowodnić i chciałbym Cię zainspirować. Przygotowałem 10 powodów, dla których uważam, że właśnie nasz kraj jest najlepszy w obecnej oczywiście sytuacji. No i zapraszam Cię do odcinka. Pierwszy powód, dla którego uważam, że właśnie Polska jest ciekawym miejscem, to ludzie, to Polacy, to my, to również Ty. Dlaczego? No bo zauważ, ludzie mieszkający w Polsce przez historię, przez to, co się wszystko u nas wydarzyło, przez to wszystko jesteśmy bardzo, bardzo kreatywni. No bo musieliśmy przeżyć te wszystkie trudne momenty, no i w tych najtrudniejszych momentach szukaliśmy powodów, jak coś wykombinować. I nawet to kombinowanie jest słowem w tym pozytywnym znaczeniu, słowem, które sprawia, że trzeba było kombinować, szukać rozwiązań. Wielu ludzi by się poddało, ale my Polacy nie poddaliśmy się. Dlatego mówię, że ludzie w Polsce są świetni pod kątem właśnie takiej kreatywności, kombinowania i często pokazuje się słowo kombinowanie w tym negatywnym świetle, a ja dziś chciałem Ci powiedzieć, że kombinowanie jest, myślę, że taką cechą narodową w pozytywnym znaczeniu, bo Polacy sobie radzą, Polacy szukają i znajdują te rozwiązania. Polacy w większości nie marudzą, tylko idą i rozwiązują. Jak mają problem, to idą i szukają rozwiązań w kwestii zawodowej, w kwestii zdrowotnej i każdej innej, która się przydarza. Więc na pewno ta kreatywność, kombinowanie to jest cecha narodowa Polaków. To jest świetna rzecz. Co dalej? Dalej to tak naprawdę mamy ogromną gościnność. Pokaż mi drugi kraj na świecie, który jest tak gościnny. Ja nie powiem, że nie ma ludzi gościnnych na świecie, ale uważam, że Polacy są mega. To jest słowo tak naprawdę, którego może nie powinienem używać, ale ono pokazuje mnogość tych sytuacji, tych domów, które Cię ugoszczą. I nie tylko w kwestii naszych sąsiadów, którzy potrzebowali kilka lat temu pomocy tak naprawdę. I polskie domy się otwarły. I nie jest to sprawa polityczna, tylko to jest sprawa właśnie gościnności, że wielu Polaków, ja nie powiem, że naiwnie, tylko po prostu z otwarcia serca, z gościnności pomogło tym ludziom bezbronnym, którzy potrzebowali tej pomocy. I to jest ogromna gościnność. I dzisiaj taka gościnność w Polsce jest, ona była i wierzę, że ona będzie. Ogromna kreatywność, ogromna chęć w ogóle zmiany, chęć rozwoju, chęć edukacji. Wielu Polaków ma studia wyższe, chyba 70% Polaków ma studia wyższe. Dlaczego? Bo chcieli gdzieś pójść, chcieli coś zrobić, chcieli się edukować. Na Zachodzie tego nie ma. Więc myślę, że warto, aby pamiętać o tym, że my Polacy jesteśmy wyjątkowi. Nie jesteśmy lepsi od innych, tak bym tego nie nazwał, bo ludzie są równi, ale jesteśmy wyjątkowi. Chciałbym jako Polak powiedzieć, że warto, abyście byli dumni z tego, że jesteście Polakami, że jesteście z Polski, że mamy swój język, że mamy swoją walutę, oby jak najdłużej. Często w mediach, często politycy próbują wyśmiewać się waszą polskość, naszą polskość, próbują wyśmiewać Polskę. Nie dajcie się, jesteśmy Polakami, jesteśmy świetnym narodem, kreatywnym, chętnym do rozwoju, gościnnym i mamy wiele, wiele zalet jako ludzie. Więc to jest punkt numer 1. Punkt numer 2. Powód, dla którego Polska jest najlepszym krajem na świecie? To pogoda. To pogoda. I znowu tu jest temat, który często jest w tym negatywnym świetle pokazywany. A ja uważam, że my w Polsce mamy idealną pogodę. Dlaczego? No bo jesteśmy w stanie tak naprawdę bardziej szanować właśnie słońce. Przez to, że mamy 300 dni bez słońca i tylko tych 60 dni jest słońce w Polsce, czyli to jest lato. Najczęściej to słońce pojawia się pewnie w okolicach czerwca, sierpnia. Oczywiście pojawi się w maju, czasami we wrześniu, ale generalnie 4 pory roku, które znamy, myślę, z dzieciństwa wszyscy. Wiosna, lato, jesień, zima. Te 4 pory roku oczywiście trochę skrócone, w innej formie, bo pogoda, klimat się trochę zmienia i widać, że trochę się to zaciera, ale dalej mieszkając w Polsce jesteś w stanie rozróżnić, jaką mamy porę roku, patrząc na temperaturę, patrząc na przyrodę, patrząc na drzewa, obserwując tak naprawdę góry, morze, zachowania zwierząt. Jest to u nas widoczne. Jak się pojedzie na zachód, jak się pojedzie na wschód do Azji, to nie ma, jest pora sucha, jest pora deszczowa. Jak się pojedzie nawet do Niemiec, na zachód Niemiec, byłem u znajomych wiele razy, i tam nie widać tych 4 pór roku, tam bardziej są widoczne 2 pory roku. My tak naprawdę mamy widoczne jeszcze 4 pory roku i uważam, że to jest ogromny, ogromny atut tego, że my możemy się trochę nacieszyć właśnie śniegiem w mieście. W zachodniej Europie już śniegu nie ma w mieście i jest zima, która ma 5-10 stopni, jest tak często. Śnieg spadnie raz, może w zimie i to jest wszystko, a u nas tak naprawdę w górach można pojeździć na nartach,
co polecam dla tych, którzy nie jeździli, więc ta pogoda w Polsce, czyli lato i też nie gorące, w lato tak naprawdę jest 25 stopni u nas średnio i to jest super temperatura, bo można wyjść, nie ma u nas 40-stopniowych upałów przez 3 miesiące, co jest ogromnym problemem, na przykład Turcji, Egiptu w lato, gdzie ludzie jadą na wakacje i często mówią, nie dało się wyjść, trzeba było siedzieć w pokoju w klimatyzowanym apartamencie, czy na przykład być przykrytym w basenie, bo nie da się wyjść, bo można nogi poparzyć. U nas taka sytuacja to jest jakiś ekstremum, to się nie wydarza. Czyli lato jest tak fajne, że można wyjść z dziećmi, można pójść nad rzekę, można zrobić grilla, pojechać na rower, jest to przyjemne. A w zimę też nie ma takiego ekstremum, przecież nie ma minus 40, a to się zdarzało, więc uważam, że nawet ta zmiana klimatu, która nastąpiła, no bo mieliśmy zimy w latach 70., 80., 90., gdzie śniegu spadało pół metra i było minus 30, a dzisiaj nie ma takich temperatur. Dzisiaj ta zima jest bardziej łagodna i myślę, że ona jest lepsza dla nas, więc warto, żebyśmy znaleźli ten złoty środek w tej pogodzie i nie narzekali, bo uważam, że ona też sprawiła, że jest po prostu lepiej. To, że nie ma śniegu w takich ilościach, to nie jest dobre dla hydrologii, tak to chyba się nazywa, bo ta woda powinna spływać i te rzeki powinny mieć więcej wody. To jest inny temat, myślę, na inny odcinek, ale chciałbym powiedzieć, że to, że ta pogoda jest taka, jest naszym plusem. Trzeci punkt to natura. To natura, czyli to, co tak naprawdę w Polsce jest naszym ogromnym atutem. I też można by powiedzieć, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Często latamy na wakacje gdzieś, gdzie jest sucho. Nie wiem, Egipt jest suchy, jest piaszczysty, jest pełno skał, kamieni. Ja byłem na Gran Canaria, widziałem pustą rzekę, czyli rzekę, koryto rzeki, gdzie nie ma wody. No i to było dla mnie coś dziwnego, może nie przerażającego, ale coś takiego, czego ja w Polsce nie widziałem. No bo u nas mamy rzeki, mamy góry, na południu mamy morze na północy, mamy krainy 1000 jezior, mamy ogromną ilość lasów. Jak dobrze pamiętam, to 30% powierzchni Polski, poprawcie mnie, bo mogłem się pomylić, jestem tylko człowiekiem i to jest też nasza taka cecha, że skupiamy się często na tym, że coś jest źle. Może się kuszył pomylić, że może jest 28, nie wiem, ale wydaje mi się, że bardzo dużo i to jest w okolicach 30% naszej całej powierzchni, my mamy lasy. Ja kiedyś się o tym dowiedziałem i mówię, naprawdę, to jest aż tak ogromna ilość? To jest aż tak ogromna ilość. I cały nasz kraj, cała powierzchnia Polski jest pięknym miejscem, bo tak naprawdę my możemy właśnie uprawiać sporty w różnej konfiguracji, tak bym powiedział, no bo można pojechać sobie nad morze, choć ta pogoda jest różna i tam trzeba na pogodę trafić, na piękną pogodę, co się zdarza, że czasami są lata, gdzie jest piękna pogoda przez miesiąc. Pamiętam chyba 24 rok był wyjątkowym rokiem nad morzem, bo wielu ludzi mówiło, że piękna pogoda, 25-27 stopni przez miesiąc i wielu ludzi z tego skorzystało. I to jest super. Z drugiej strony góry, gdzie można chodzić przez cały rok, ale można też jeździć na nartach w okresach właśnie zimowych, co aktualnie się dzieje, no bo przecież mamy ferie, mamy luty i wiele dzieciaków w Polsce z tego korzysta. Są oczywiście tacy malkontenci, których pozdrawiam, którzy mówią, o w Polsce nie da się jeździć na nartach. Porównując to oczywiście do na przykład austriackich stoków czy stoków we Włoszech, gdzie też byłem, bo byłem we Włoszech na Madonna di Campio i co? No i muszę stwierdzić, że te góry są po prostu większe i wyższe, więc z tego to wynika. Nie z tego, że w Polsce nie ma stoków i ośrodków i świetnych hoteli, tylko z tego, że po prostu polskie góry są małe. Patrząc na Beskidy czy nawet Tatry, to te góry są małe w porównaniu do ogromnych gór, które są do dyspozycji dla całej Europy, właśnie czy to Dolomity, czy to Alpy. One są po prostu ogromne, gigantyczne i ta ogromna ilość ludzi, która tam przyjeżdża, no jest w stanie się gdzieś rozparcelować, mówiąc prosto, na tych ogromnych ilościach tras, bo tam jest miejsce. U nas te góry są małe i tak naprawdę nie da się zrobić ogromnej ilości stoków, więc to jest może dla tych malkontentów. Ja bym was zachęcał do szukania pozytywów w tym, co my mamy w Polsce, bo my mamy naturę, o której powiedziałem, czyli mamy lasy, mamy jeziora, mamy morze piękne, bałtyckie, mamy góry i mamy wiele innych opcji, z których można skorzystać. A jadąc tak naprawdę często do tych dużych miast europejskich, tam jest beton, tam jest betonoza, u nas są parki, a w wielu tych miastach już tego nie ma i tego nie widać. I nie jest tak przyjemnie nawet wędrować po tych miastach. Mamy piękną Puszczę Białowieską, mamy góry stołowe, mamy góry Sowie, Karkonosze, pięknych, setki, jak nie tysiące miejsc, więc ja was zachęcam może, żebyście odkryli wakacje w tym roku w Polsce. Nie może całe, jeśli planujecie polecieć na zagranicę, to lećcie, ale zaplanujcie chociaż kilka weekendów w Polsce, bo naprawdę jest gdzie jeździć. Zapraszam do Bielska, gdzie aktualnie mieszkam. Świetne, piękne miejsce, gdzie naprawdę jest dużo fajnych rzeczy i warto o tym mówić. Nie tak, żeby robić jakiś sponsoring, jakąś reklamę, sztucznie o tym rozmawiać, tylko naprawdę, co czujecie o polskości. Bo być może
myślicie dobrze o Polsce, ale nie wypada, bo właśnie gdzieś tam telewizor mówi, że Polska jest złym krajem, że nie wypada być polskim, że szkoda polską flagę pokazywać, bo wstyd. Historię mamy bardzo trudną i wielu polityków przynosi wstyd naszemu kraju. To prawda, ale to jest inna sprawa, co wy macie w sercu. Jeśli czujecie się Polakami, wielu ludzi mówi, że cieszą się z polskości, cieszą się, że urodzili się Polakami, że cieszą się z naszej właśnie kultury, natury i tego wszystkiego, o czym dzisiaj w odcinku jeszcze będę mówił, bo kolejny punkt to jest położenie. Kolejny punkt, czyli czwarty, to jest położenie. Uważam, że położenie nasze w Europie, w tej środkowo-wschodniej Europie, w takim miejscu, gdzie właśnie mamy morze, gdzie mamy tak naprawdę akwen, gdzie mamy kolejne kraje skandynawskie, a gdzie w dół tak naprawdę mamy naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków, Węgrów, gdzie mamy po lewej ogromnego naszego partnera gospodarczego, Niemcy, kraj, który tak naprawdę no, świetnie sobie radzi gospodarczo, ale dzisiaj ma też swoje problemy, a po prawej stronie, no wiadomo, Białoruś, Ukraina i Rosja. No i ktoś by mógł powiedzieć, że nasze położenie to jest najgorsze miejsce na ziemi, bo i przytaczać jakieś elementy związane z historią. A ja uważam, że właśnie dlatego ta historia u nas tak wyglądała, bo to jest takie miejsce między, można powiedzieć, mocarstwami, może trudno nazwać chyba mocarstwem Niemcy dzisiaj, ale myślę, że można powiedzieć, że między Rosją a tym Zachodem, czyli między naprawdę bardzo dużymi i znaczącymi krajami jesteśmy ułożeni i warto to wykorzystać. Warto się cieszyć z tego, że my jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy duży kraj. Nie jest nasz kraj ogromny, największy, ale jest dużym europejskim krajem, który ma potencjał, język, swoją walutę, świetnych ludzi, czyli tak naprawdę coś, co jest bardzo istotne dla kraju, czyli mamy ludzi, o których mówiłem w pierwszym punkcie, czyli mamy ludzi, którzy chcą pracować, którzy są chętni, którzy chcą budować gospodarkę, którzy chcą napędzać gospodarkę, którzy konsumują, którzy chcą tu się odsiedlać, chcą budować rodziny. Coś, czego dzisiaj Zachód nie zna. Mamy swoje problemy związane z demografią, ale wielu Polaków, jeśli dostanie tylko możliwość bezpiecznego osiedlenia się tutaj, czy zostania na stałe, pracy, bezpieczeństwa i tego wszystkiego, co jest potrzebne, aby planować, budować rodzinę, to chętnie tutaj zacznie kupować nieruchomości jeszcze częściej, budować się, decydować się, żeby nie myśleć o tym, a co jeśli. Czy ja mam plan B na ucieczkę na przykład z Polski, bo ludzie tak myślą w dzisiejszych czasach. Także myślę sobie, że to położenie jest naszym dużym plusem, tylko warto to wykorzystać. I oczywiście, że to jest praca polityków. Praca dyplomatów, praca polityki zagranicznej i tego, jaki my mamy cel jako Polska. I zastanawianie się, gdzie my chcemy być za 10 lat, za 20 lat, jakim my chcemy być krajem. Ale nie zostawiajmy tego tylko w rękach polityków. I nie mówmy, że to ich jest rola prezydenta, czy premiera, czy polityków, czy partii jednej, czy drugiej, czy dziesiątej. Zacznijmy od właśnie własnego podwórka, czyli dbajmy o swoją głowę, o świadomość, o swoją edukację, o swoje bezpieczeństwo finansowe, zadbajmy o swoje zdrowie, bo wtedy będziemy bardziej rozumieli, będziemy bardziej świadomi tego, co się dzieje. Zadbajmy o to wszystko, czyli o finanse, o zdrowie, o relacje również, czyli dbajmy o swoją rodzinę. Wiedzmy, co się dzieje. I to są, myślę, że bardzo, bardzo istotne kwestie, czyli tak naprawdę to położenie jest naszym dużym kluczem. Jeśli my zadbamy o ten nasz ogródek i będziemy tak naprawdę też przykładem dla naszych rodzin, dla naszych znajomych, to społeczeństwo będzie silne. A jeśli społeczeństwo będzie świadome i silne, to zupełnie inaczej, tu nie obiecuję Ci, zobaczysz tak naprawdę, jak politycy się będą z nami obchodzić i jak będą nas traktować, jeśli my będziemy niezależni finansowo, przynajmniej trochę. Porównaj swoją sytuację finansową do tej, która była wcześniej. Jeśli ona jest gorsza, to popracuj nad tym, jak ona ma być, jak sprawić, żeby ona była lepsza. Jeśli Twoje zdrowie jest gorsze, to zastanów się dlaczego. Zachęcam Cię, żeby 2025 rok był rokiem zmiany u Ciebie i nie porównuj się do kolegi bardzo bogatego czy sąsiadki dużo zdrowszej od Ciebie. Po prostu porównaj się do siebie i spraw, żeby Twoje życie w tym roku było lepsze. Popracuj nad finansami, z naszą metamorfozą finansową, popracuj nad zdrowiem, może z naszym poradnikiem zdrowia, a może po prostu z odcinkami, które są na kanale, bo mamy bardzo dużo wiedzy w odcinkach i skorzystaj z tego w tym roku, żebyś po prostu miał lepsze życie. Teraz przed nami punkt 5, a punkt 5 to jedzenie, to żywność w Polsce i zanim o tym opowiemy, chciałem przedstawić Ci partnera naszego dzisiejszego odcinka, którym jest firma, która również zajmuje się zdrowym jedzeniem. Świetna firma, polska firma, warto też promować polskie rzeczy, więc zobacz, kto dzisiejszym partnerem odcinka jest. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. No i o jedzeniu właśnie, o tym punkcie 5 teraz myślę słów kilka, no bo często się mówi, że to jedzenie jest coraz gorsze, ale warto porównać nasze jedzenie z tym jedzeniem zagranicznym, z tym, które jedzone jest w Europie Zachodniej,
albo jedzeniu, które jedzą Amerykanie. No i myślę, że jesteśmy tak naprawdę w pierwszej trójce krajów, które ma świetne jedzenie i warto o tym pamiętać i warto to pielęgnować, bo to nie jest dane nam raz na zawsze. To, że my mamy od naszych mam czy od naszych babci jakieś wskazania, że to jest dobre, że to jest dobre, że to jest dobre, no to fajnie, jakbyśmy o tym pamiętali, jakbyśmy to kultywowali, jakbyśmy naszym dzieciom i samym sobie to przekazywali, a nie szli ślepo do marketu i kupowali jedzenie w paczkach gotowe i je po prostu w mikrofalówce ogrzewali, bo jest szybko, bo jest tanio, jest dobrze. No wcale nie jest dobrze. Doskonale wiemy, jak wygląda dzisiaj stan zdrowia Polaków, więc ja was zachęcam do tego, żebyśmy kultywowali to, że polskie jedzenie, niech ono dalej będzie. Jedzenie, które bardzo chwalą przyjezdni. Turyści, którzy przyjeżdżają często pierwszy raz do Polski i oni mówią, wow, co za wspaniały kraj. My nie wiedzieliśmy, że Polska jest takim miejscem. Ostatnio, nie wiem, jest jakaś może nawet marketingowa taka akcja, która pokazuje wielu Niemców, którzy są w Polsce, nagrywają filmiki, wrzucają do mediów społecznościowych i oni się zachwycają i oni mówią, żyliśmy tak długo w swoim kraju, czyli w Niemczech i mieliśmy tego partnera, sąsiada, mówię o Polsce, obok siebie i nigdy tu nie byliśmy. I oni nagrywają, oni są zaskoczeni, oni są zszokowani, jak my Polacy ogarniamy życie, zarabiając stosunkowo mniej od Niemców, a mając podobne ceny, albo często wyższe ceny. I oni często na tych filmach mówią, jak wy Polacy jesteście w stanie to ogarnąć. No i właśnie to jest punkt pierwszy, czyli ludzie, ta kreatywność, o której mówiłem na początku odcinka, my to ogarniamy. A Niemcy by dawno już, myślę, że poszli do mamy z płaczem. Oczywiście trochę przejaskrawiam, ale wiecie, co mam na myśli. Wielu ludzi na świecie by sobie nie poradziło. My Polacy sobie poradziliśmy. Mimo tych cen, mimo inflacji, mimo tych cen mieszkań, to wielu Polaków sobie radzi. Jasne, że wielu sobie nie radzi, ale ja mówię o tych, którzy jednak zaciskają i mówią, dobra, idę, zasuwam na 2 etaty, szukam rozwiązań, edukuję się, żeby więcej zarabiać, może zakładam firmę, podejmuję ryzyko i robię coś, żeby mimo tej sytuacji, która jest, czyli wysokich cen mieszkań, tego wszystkiego, iść do przodu i sobie poradzić. I my zachęcamy też na kanale do tego, żeby sobie radzić, żeby ten twardy tyłek mieć, bo sytuacja zawsze będzie jakaś. Ale uważam, że znowu, jakbyś dzisiaj powiedział, że dzisiaj jest trudno, to zapytaj swoją mamę, która żyła w komunie, albo ty może nawet żyłeś w komunie, bo wielu ludzi nas w różnym wieku ogląda i zapytaj się, czy wtedy było łatwiej, albo zapytaj swoich dziadków, którzy żyli w tych czasach wojennych, czy wtedy było łatwiej. Ja uważam, że dzisiaj są najlepsze możliwe czasy, więc nie ma co narzekać i o tym jedzeniu jeszcze kilka słów, no bo przecież mamy wielu rolników i warto ich wspierać, bo część powie, Grzegorz, ale dzisiaj rolnictwo jest zaorane przez Unię Europejską. Nie jest zaorane. Unia Europejska to Unia Europejska, a rolnik to rolnik. I wcale rolnicy nie muszą tak naprawdę poddawać się temu terrorowi, tym głupim przepisom, bo wielu rolników mi mówi, Grzegorz, ja wcale nie korzystam z żadnych dotacji i w ogóle ani Unia, ani żadne urzędy mnie nie interesują, bo jeśli jesteśmy uwikłani w te wszystkie umowy związane z Unią Europejską, to wtedy jest problem. To prawda i wielu rolników mi w ten sposób mówi, że wtedy są kontrole, że wtedy nie można, że wtedy trzeba mieć certyfikaty, wszystkie i tak dalej i robić to wszystko tak, jak Unia chce. A Unia chce dobrze dla Unii Europejskiej, a na pewno nie dla polskich rolników, więc wspierajcie polskich rolników, kupujcie od nich jedzenie, idźcie na zakupy do rolnika, do rolniczki, do kogoś, kto tam działa i ma gospodarstwo nawet najmniejsze, kogoś, kto nawet ma kury i sprzedaje jajka. Może nie być rolnikiem, może nie mieć pola, ale może chcieć sprzedawać te rzeczy. Znajdźcie takiego rolnika. Oni są wszędzie, nawet w dużych miastach. Ja spotykałem w każdym mieście, nawet pod Warszawą, więc oni są, dajcie im zarobić, to po pierwsze, i oni zawsze będą to produkować, bo będą mieli zbyt, a wy będziecie mieli dobre jedzenie, polskie jedzenie. O tym mówię, to od nas zależy i my wybieramy również portfelem. Pamiętaj o tym. Punkt kolejny. Wartości. Wartości w Polakach, w polskich rodzinach, w Polsce w ogóle. Wartości to jest coś, co Zachód tak naprawdę ma, ale nie wiem, gdzie oni to mają. Bym powiedział głęboko w D. Polacy to mają w sercu i mają to w głowie i mają to tak naprawdę w codziennym życiu. Czy są w Polsce wartości? U wielu ludzi są. W większości ludzi są w polskich rodzinach. Wartość właśnie, szczęście rodzinne to jest często spotykane, że w ankietach nie pieniądze, nie sukces zawodowy, tylko szczęście rodzinne jest na pierwszym miejscu. I u nas właśnie wartości, czyli rodzina, czyli szacunek, czyli uczciwość, czyli praca, czyli wiara, wierność. Rzeczy, które w ogóle nie istnieją w tym dyskursie medialnym zachodnim. Tam tak naprawdę zobaczcie, co się liczy. I część Polaków już niestety zerka na ten Zachód i mówi, my tak chcemy żyć jak Zachód. I okej, często się to kończy źle. Często się to kończy tragediami, problemami psychicznymi w życiu. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą w wieku 30 lat i oni mówią, nic nie czuję, jestem zdemotywowany, mam depresję, mam super auto, super zarabiam, mam mieszkanie, ale czuję pustkę. Dlaczego? No bo te wartości wyparowały, bo się tworzy ludzi, jakiś zombie i wmawia się ludziom,
że zmiana płci jest super, że życie bez drugiego człowieka obok siebie, bez rodziny jest super, że zarabianie kasy też jest super. No i widzicie, jak się to w Japonii na przykład skończyło. No w Japonii ludzie żyją tylko dla pracy, no i są w stanie się zabijać sami w wieku 30 lat i żyć ze sztucznym człowiekiem w domu, z jakimś robotem. No i to jest świat, do którego chcemy zmierzać? Absolutnie nie. To nie jest oczywiście dane nam raz na zawsze, no bo my jako Polacy musimy o to dbać i dbamy świetnie. Tak naprawdę nie dajemy się temu zachodniemu terrorowi, tej ideologii, która nam jest wciskana. My jako Polacy świetnie sobie z tym radzimy. Wypychamy to. Zobaczcie, co się wydarzyło teraz w Stanach, gdzie Trump też przyszedł i wrócił do normalności. Oczywiście to są czasy szalone, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych musi podpisywać dekret, jakąś ustawę, która powraca do dwóch płci, tak? Że mamy faceta i kobietę, a nie mamy 50 czy 150 płci. W Polsce jeszcze nie mamy tego momentu, gdzie ta normalność wróciła. Trzeba to powiedzieć szczerze i to od nas zależy, od nas, od tego, że ja dzisiaj robię swoją robotę i nagrywam ten film, że Polska jest najlepszym miejscem do życia na świecie. Najlepszym, bo jeszcze ta normalność w tej ogromnej ilości nienormalności jeszcze tu została w dużej ilości. I my jako Polacy musimy o tym pamiętać, musimy o tym wspominać, musimy tępić tą nienormalność, powiem wprost. To, co nam się tak naprawdę gdzieś próbuje podsunąć jako normalność, musimy tępić, musimy mówić, musimy nagłaśniać, pokazywać naszym dzieciakom również, co jest normalne. Wcale nienormalnością jest to, co się pokazuje w bajkach Disneya, czy Netflixa, czy jakichś książkach, które są w Biedronce do kupienia przy kasie, gdzie pokazuje się właśnie zmianę płci. W tych książkach pokazuje się normalnością, że rodzina to jest dwóch ojców. To nie jest normalność. To jest jakaś skrajność. I tyle. I mówię to jako ojciec. Też tak swojemu synowi będę mówił. Kropka. Myślę, że mógłbym się rozwodzić długo, ale te wartości, które w Polsce są, pielęgnujmy je, bądźmy z nich dumni i myślę, że to jest opoka, to jest fundament. Tak jak fundament potrzebuje mieć świetny, bardzo mocny, betonowy, dobrze zrobiony, zbrojony dom, żeby się nie przewrócił, to tak rodzina i również kraj, który ma tak naprawdę się gospodarczo podnosić i być krajem tak naprawdę bogatym, bogatych ludzi, mądrych ludzi, z wartościami. To wartości na samym początku to jest najważniejsze. I mamy to, pamiętajmy o tym i budujmy to, przekazujmy to kolejnym pokoleniom. Coś, co mamy i myślę, że w wielu krajach tego już niestety nie ma. Kolejny punkt to jest świadomość ludzi. Świadomość nas, Polaków. To, że oglądasz ten film dzisiaj, świadczy o świadomości twojej. Dlaczego? Bo jesteś na takim kanale, który zadaje pytania. Dzisiaj każdy, kto zadaje pytania, jest nazywany kim? No, oczywiście teoretykiem spiskowym. Dlaczego? No bo zadajesz pytania. Ja w szkole zadawałem już pytania. Wiecie, w szkole podstawowej zadawałem pytania do moich świetnych nauczycieli i nauczycielek. Później w technikum i później na studiach wszędzie zadawałem pytania. I co? Nie miałem świetne oceny, ale byłem na czarnej liście, miałem uwagi, miałem jedynki, moja mama przychodziła do szkoły. Dlaczego? Bo zadawałem pytania. Czyli ja już byłem w wieku 6-10 lat teoretykiem spiskowym. Wyobraźcie sobie, wtedy nikt mnie tak nie nazywał. Wtedy mnie karano za to, że mam pytania, że mam wątpliwości, że jak nauczycielka coś powiedziała albo nauczycielka pytałem, dlaczego tak jest, może mi pani wyjaśnić? No i wiecie, stawiano mnie do kąta, wyrzucono mnie z klasy, wysłano mnie do pani pedagog, do pani dyrektor. Byłem na czarnej liście. Miałem świadectwo z paskiem i byłem na czarnej liście. Jednocześnie, tak to pamiętam, w szkole podstawowej, chyba w 5. klasie. Dlaczego? Bo zadawałem pytania. I dzisiaj Polacy zadają te pytania. Czyli mówię o świadomym społeczeństwie, bo świadome społeczeństwo zadaje pytania. Dlaczego? Bo chce wiedzieć. Dlaczego? Bo chce dyskusji. Dlaczego? Bo chce debat. Dlaczego? Bo chce zrozumieć. A nam się przez te lata ostatnie 20-30, nas nie przyzwyczajano do debat. Zobaczcie, świadome społeczeństwo to jest takie, które zastanawia się, czy na pewno jest normalnością, że dwie partie się wybierają między sobą od 30 lat? Czy normalne jest to, że w polskim Sejmie od 40 lat są te same nazwiska? No, przez wiele lat się nie zastanawialiśmy i wybieraliśmy. A dzisiaj, zobaczcie, nawet w tej polityce związanej z kampanią prezydencką już są zmiany. Mamy 23, no jeszcze nie kandydatów, bo muszą zebrać podpisy, ale zobaczcie, 23 czy 25 kandydatów się pojawiło na tej pierwszej liście. To jest ogromna ilość. Czy to jest dobrze? To już jest inny temat, ale Polacy rozmawiają, Polacy dyskutują, Polacy się zastanawiają w kwestii zdrowotnej, pandemia, w kwestii wojennej. Polacy się zastanawiają, zadają pytania i to jest świadomość. Polacy oglądają filmy. Takich filmów, takiego YouTube'a, jak w Polsce istnieje, nie ma w Hiszpanii. Wyobraźcie sobie, Trader21, Czarek Głuch, który był u nas na kanale wielokrotnie, mówił, że policjanci, którzy z nim rozmawiają, mówią: Czarek, co ty robisz zawodowo? A on mówi: no, że nagrywam takie filmy. O właśnie świadomości finansowej, o inwestowaniu, o świadomości zdrowotnej, o świadomości, o jak działa świat, jak działa geopolityka, jak działa wielka gospodarka. Co się dzisiaj dzieje właśnie na tej szachownicy światowej, gdzie Trump rozmawia z Putinem, wczorajsze rozmowy. Większość ludzi się tym nie interesuje i mówi: mnie to nie dotyczy.
a Polacy coraz częściej mówią, interesuje mnie to, mimo że to jest może trudne, albo nigdy mnie to nie interesowało, ale interesuje mnie to, bo mnie to dotyczy. Widzę, że mnie to dotyczy, więc świadomość Polaków jest niesamowita i myślę, że możemy być z tego dumni. Kolejny punkt to bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo i myślę, że ten punkt tutaj jest szczególnie z gwiazdką, bo bezpieczeństwo, które się zmienia. Ale myślę, że możemy dzisiaj wyjść wieczorem, czy jesteśmy kobietą, czy facetem, obojętnie w jakim wieku jesteśmy w stanie wyjść na miasto, na spacer z psem, wieczorem sobie pochodzić po mieście i nic się najprawdopodobniej wielkiego nie wydarzy. Dlaczego? Bo jest bezpiecznie, bo jesteśmy krajem bezpiecznym w porównaniu do tego, co się dzieje w Meksyku, tego, co się dzieje w Niemczech. Nie trzeba do Meksyku lecieć, ale w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w Luksemburgu czy w innych państwach na zachód od Polski czy Wielkiej Brytanii, gdzie jest kilka razy, 4, 5, 6, 7, 10 razy więcej gwałtów, molestowań, zabójstw, rabunków, jakichś wybuchów, bomb, gangsterskich porachunków. Serio, takie rzeczy się dzieją. Nie tylko tam na zachodzie, ale patrzmy na północ. Szwecja, piękny kraj, w którym byłem i polecam pojechać mimo wszystko i tam już niestety jest niebezpiecznie. I co? No i my dalej jesteśmy tą zieloną wyspą pod kątem bezpieczeństwa, czyli dalej tak jesteśmy, ale mówię, to nie jest dane nam raz na zawsze, zmienia się to, więc my musimy wywierać presję. Niech każdy z nas robi tyle, ile może. Co ja mogę robić? Ja mogę nagrywać ten film. Dlaczego? Żeby was zachęcić, żeby was zainspirować, bo ja tym filmem protestuję przed tymi zmianami, bo ja chcę tą 10 zostawić. Chcę mieć tutaj świadomych ludzi, bezpieczeństwo, dobre jedzenie i te wszystkie rzeczy, ja o tym cały czas od 5 lat na kanale mówię. Mówię i będę dalej mówił. A wy, obojętnie kto mnie ogląda, czy to jest lokalny polityk, który jest radnym, który jest może samorządowcem na jakiejś wiosce, to jest wszystko ważne, żebyście wy w małych waszych społecznościach działali, żeby to wszystko zostawić, żeby to bezpieczeństwo w Polsce zostało na takim poziomie. Mówi się, że w czerwcu 26 roku, czyli za kilkanaście miesięcy, ma wejść pakt migracyjny w życie wreszcie. No i co? Został odsunięty, bo już mówiono, że w tym roku, w 25, ci migranci przyjadą do nas, żeby nam tutaj pomóc, żeby tu nam było weselej, bezpiecznie oczywiście, a my się na to nie zgadzamy, bo my wchodziliśmy do zupełnie innej Unii. Każą nam płacić za każdego migranta, jeśli my ich nie będziemy przyjmować. Dlaczego my mamy płacić? Więc o to trzeba walczyć, żeby ten pakt poszedł do kosza, do niszczarki, bo tam się nadaje taki pomysł wprowadzania nam migrantów, którzy nie są z naszej bańki kulturowej, tak bym powiedział. Oni się nie będą asymilować, oni będą dostawać socjal z naszych podatków. Doskonale wiecie, że tak to działa na Zachodzie i tak to będzie wyglądało. Także musimy protestować. Ja protestuję tym filmem, wy protestujcie w taki sposób, jak umiecie, jak możecie. Oglądam na pewno mnie wielu polityków, samorządowców, radnych i wielu Polaków, którzy po prostu pracują na etatach, czy prowadząc firmy i płacąc podatki. My nie chcemy tych podatków przeznaczać na migrantów i na to się nie zgadzamy. I absolutnie nie będziemy, wiecie, rzucać kamieniami, tylko chcemy protestować w normalny, cywilizowany sposób, bo takimi ludźmi jesteśmy i chcemy, aby ten kraj taki pozostał. Także bezpieczeństwo. No i 2 ostatnie punkty. Zapisałem sobie chęć i głód rozwoju. I to jest coś, co Polacy mają. Zachodnie społeczności już tego nie mają. Dlaczego? No bo mają wszystko. Ktoś by powiedział, że oni są tak rozwinięci, Niemcy mają 100 fabryk, a my nie mamy. No nie mamy, bo historia wyglądała tak, że naszego kraju nie było, mieliśmy zbombardowane, zniszczone miasta, a zobaczcie, tak szybko się odbudowaliśmy. Dlaczego? Bo mamy chęć i głód rozwoju, chęć iścia do przodu, chęć rozwoju, chęć zarabiania, edukacji, życia na wyższym poziomie. A wiele zachodnich nacji, wielu, Niemcy, Francuzi, Anglicy, Włosi, to są ludzie, którzy się nie chcą rozwijać. I dlaczego to mówię? Bo ja to widziałem, bo ja to słyszę od Polaków, którzy tam mieszkają. I mówię, oni się nie rozwijają, tu się wszystko zatrzymało i tu jest, nie wiem, fajnie pod jakim względem, ale pod względem rozwoju i chęci pójścia do przodu ci ludzie się nie rozwijają. A Polacy? Polacy się rozwijają. Nie tylko polskie firmy, nie tylko polskie rodziny, nie tylko my oglądający YouTube'a czy tworzący YouTube'a. My chcemy ciągle więcej. I jesteśmy świetni pod tym kątem, jesteśmy lepsi. Jesteśmy innym narodem, bym powiedział narodem wybranym. Często się tak mówi, no to my, naprawdę, uwierzmy w to. Nie słuchajmy polityków, wyrzućmy ten telewizor do kosza albo oddajmy go komuś, kto nie ma, kto potrzebuje mecz oglądać. Naprawdę, politycy mogą mówić sobie, ale nie nam. Świadomym Polakom nie da się takiego shitu już rzucać do telewizora. Politycy muszą zacząć mówić naszym głosem, albo nikt z nas, świadomych Polaków, kilku milionów ludzi, nie będzie ich słuchał, bo my już wiemy, że to zupełnie inaczej wygląda. My wiemy, że Polacy chcą się rozwijać, my wiemy, że się edukujemy, że znamy języki, że zarabiamy pieniądze, że zatrudniamy ludzi, że wielu zagranicznych ludzi, źle powiedziałem, no po prostu ludzi z innych krajów przyjeżdża do Polski, żeby tu żyć, żeby tu pracować, bo widzą, że tu jest lepsze miejsce. Pod żadnym kątem nie możemy się wstydzić. Zobaczcie, jaki shit, tak to powiem, politycy próbują nam wrzucić przez ten telewizor, że mamy się wstydzić swojego kraju. A pod jakim względem? My tak naprawdę mamy w Polsce wszystko, zaraz to powiem, myślę, w 10. punkcie, ale pod kątem restauracji, jakości jedzenia, jakości obsługi, wejdziesz na krakowski rynek, to przyjdzie kelner czy kelnerka i w 3 językach cię obsłuży. A pojedziesz do Hiszpanii,
I tam po hiszpańsku niektórzy kelnerzy tylko mówią, nie znają nawet podstaw angielskiego. Dlaczego? Bo im się nie chce. Bo im się nie chce i oni uważają, że ty masz przyjechać do Hiszpanii, to masz się hiszpańskiego nauczyć. Być może to też w tym kierunku, żeby się rozwijać i uczyć się języków do krajów, w których jedziesz, to jest okej. Ale wiecie, mówię pod takim kątem, że my chcemy. Mamy głód, ogromny głód rozwoju, jesteśmy super, naprawdę krajem. Uwierzcie w to, ten film nie jest filmem motywacyjnym. Ja chcę wam pokazać coś, czego media głównego nurtu nigdy wam nie pokażą. I one znikną. Zobaczycie, telewizja zniknie. Ludzie nie będą oglądać telewizji do 10 lat, będą oglądać kanały YouTube'owe. Próbują politycy przychodzić do kanałów YouTube'owych, ale u mnie tych polityków nie będzie. Dlaczego? Bo oni niech sobie siedzą w telewizorze, niech sobie tam siedzą, bo tam nam obiecywali. Albo zaczną z nami rozmawiać jak z ludźmi, szanować obywateli, bo to my płacimy podatki. Pamiętajcie, to my utrzymujemy. Budżet to jest zbiór naszych pieniędzy. Pieniędzy obywateli, którzy płacą, łożą, wysyłają ZUS-y, KRUS-y, CIT-y i tak dalej, VAT-y, to nasze pieniądze wydają politycy. I jeśli oni się nie będą z nami tak naprawdę dogadywać i nie będą wreszcie mówić naszym językiem, nie będą sprawiać, żeby ten kraj był coraz lepszy, no to niech sobie siedzą dalej w telewizji. Ja jako Kuszu nie będę zapraszał polityków na mój kanał. I tyle. Dziękuję bardzo. Więc to możecie mieć jakby jasność. I ostatni punkt 10. Miał ten odcinek trwać 20 minut, trwa więcej, ale to dobrze, bo znaczy, że to jest tak istotne, że miałem powiedzieć trochę więcej niż 2 zdania na każdy punkt, bo jest to istotne. Widać, że ta ekspresja, że te emocje u mnie się pojawiły i to też świadczy o tym, że czuję się Polakiem, że zależy mi na polskości, że zależy mi na kraju. Kiedyś mi mówiono, Kuszu, jedź sobie do Wielkiej Brytanii. Jedź do Londynu, wyjedź tam, będziesz miał super życie, będziesz miał tam firmę. A ja powiedziałem, nie chcę jechać do Londynu, bo nie lubię. To, co ja tam widziałem, to nie lubię czarnego piwa, nie lubię angielskich dziewczyn, nie lubię deszczu non-stop, nie lubię jeżdżenia lewą stroną. Serio, miałem po prostu takie, jakoś mi to nie pasowało, tego stylu, tych Angoli. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale nie chciałem. I powiedziałem, ja sobie zrobię Anglię, ja sobie zrobię Londyn w Polsce. Tak powiedziałem i do dziś tak myślę. I cały czas, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku robię coś, żeby lepiej żyć, żeby być bardziej świadomy, żebyście wy jako widzowie byli bogatszymi ludźmi, bogatszymi Polakami. Dlaczego? Bo chcę, żebyście byli bogatsi, żebyście byli szczęśliwsi, żebyście budowali lepsze związki, żebyście dbali o swoje zdrowie, nie potrzebując nigdzie wyjeżdżać. Bo wiem, że wielu z was mieszkając tutaj nie chce, żeby wasze dzieci w przyszłości wyjeżdżały z naszego kraju. Chcecie być tu, bo tu macie rodziców, bo tu macie dziadków, bo tu macie swoje wspomnienia i o to chodzi. Żaden polityk nie sprawi, żebyście uciekali z kraju i musimy sami też o to dbać. Dbać o swój ogródek, dbać o swoją świadomość, o swoją głowę, żeby żaden polityk nie miał wpływu na wasze życie, bo od tego się zaczyna, od świadomości społeczeństwa. I myślę, że nasz kanał bardzo mocno w tym pomaga. I ostatni punkt, 10. punkt, zapisałem sobie technologia. Co miałem na myśli? Miałem na myśli to, że my jako kraj, no nie jesteśmy oczywiście Tajwanem, nie jesteśmy Japonią, ale mamy do tego predyspozycję. I mówię całkiem poważnie. Ktoś mówi, o my przecież Grzegorz nie mamy żadnej fabryki, nie mamy firm. Mamy, ale mamy w małej ilości, bo oczywiście nie ma takiego prawa, nie ma na razie przychylności urzędniczej jeszcze, żeby to było łatwe. O tym myślę, że nagram w odcinku, który będzie na kanale pod tytułem Patriotyzm gospodarczy. O tych firmach będę mówił tam. A co chcę powiedzieć tutaj w 10. punkcie? To, że my mamy świetną technologię, a często porównujemy się do tego, że czego Polska nie ma, że co by mogło być lepiej. No, ten nasz taki, wiecie, trochę narzekanie narodowe, które też jest i ono też sprawiło, że my mamy chęć rozwoju, że my się tak szybko rozwijamy, bo my ciągle szukamy tego, czego nie mamy. I nie mamy, no i próbujemy to naprawić, próbujemy to stworzyć, próbujemy do tego dojść, a wiele nacji jest wesołych i oni się trochę zatrzymują. A mamy to, jest okej, mamy trochę słońca, mamy wino, to siadamy i pijemy. Maniana i nic się nie wydarzy więcej. A my w Polsce, mając oczywiście taką pogodę jak mamy, ona też wpływa na to, że nam się więcej chce, no bo jak nie ma tego słońca, no to nie wychodzimy, to jesteśmy w pracy i zasuwamy. I sprawiamy, że ten kraj idzie do przodu. Niektórzy mówią, że Polska może być Kuwejtem Europy. Może być? No może być. Mamy naprawdę pod swoimi nogami mnóstwo dobrych rzeczy pod kątem gospodarczym, pod kątem wydobycia tych metali ziem rzadkich, ropy, gazu, węgla i wiemy, co Unia nam robi, zamykając kopalnie. To znowu nie jest temat na ten odcinek, ale chciałbym, żebyście docenili to, co my w Polsce mamy. Co mamy? No mamy Blika. Blika, szybkie płatności, których na przykład nie ma na zachodzie. Blik to jest coś, co wymyślono w Polsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Mamy paczkomaty. Świetną firmę, której nie ma na całym świecie i wielu ludzi nie jest w stanie wysłać paczkomatem, impostem tak szybko paczki, która dziś kupujesz na przykład online i jutro tą paczkę masz bardzo szybko, więc to są polskie wynalazki. Blik, impost, co jeszcze? Szybkie płatności, których na przykład w Niemczech nie ma. Ja oczywiście dostałem ostatnio komentarze, że Kuszu, aż tak nie przesadzaj, aż tak źle w Niemczech nie jest.
Ale wielu z Was napisało, że na przykład w Niemczech jest dużo, dużo gorszy internet niż w Polsce, bo tam jest często jeszcze radiówka, a u nas w wielu miejscach jest po prostu światłowód i to jest norma. Dlaczego? No bo my też później zaczęliśmy modernizować ten swój system nowy z wiadomych względów i historycznych, ale to nam daje dzisiaj przewagę technologiczną. Mając bliki, mając szybkie płatności, mając świetną społeczność kryptowalut. My jesteśmy 3. albo 4. krajem na świecie, jeśli chodzi o społeczność kryptowalut, technologii blockchain, świetnych firm, które w Polsce również powstają, więc o tym nie zapominajcie. Autostrady, coraz lepsza sieć dróg, coraz większa. Jak ktoś powie, no w Niemczech jest więcej. Jest więcej, bo oni nie mieli takiej historii wojennej i mogli te autostrady budować, ale te autostrady są w Niemczech na przykład w coraz gorszym stanie, a u nas one są budowane. Eski, które się budują i one zaraz będą albo już są do dyspozycji. To są nowe drogi, które zostały oddane albo zostaną oddane w kolejnych miesiącach, więc to są nowe drogi, które przez 20-30 lat u nas będą, więc my tak naprawdę dopiero to budujemy. I pamiętajmy o tym, tak, że technologia u nas jest i będzie jej coraz więcej. Zresztą firmy CD Projekt, które budują gry, w które grają ludzie na całym świecie. Mamy tego naprawdę dużo. 10 tylko punktów, ale myślę, że one dadzą ci do myślenia, abyś był tutaj serduchem z Polską, abyś czuł się Polakiem, abyś naprawdę z dumą tą polską flagę mógł wieszać, jak jest święto flagi narodowej, jak mamy święta narodowe, tak jak to jest w Stanach, tak jak Trump dzisiaj powiedział, że on buduje Amerykę wielką. On nie przyszedł po to, żeby zmieniać świat, choć będzie go niejako zmieniał trochę pośrednio, ale on chce, żeby Ameryka była wielka. I chcimy dzisiaj, żeby Polska również była wielka. Nie czekajmy na jakiegoś Mesjasza, Zbawiciela, nowego prezydenta, który to zmieni, bo on tego nie zmieni. On będzie robił to, co ma robić. Tak myślę, że on nam nie zmieni naszego podwórka. Nasze podwórko, nasze osiedle, naszą wioskę, nasze miasto zmienimy my, zmieniając nasze myślenie, zmieniając to, co się dzieje w naszych małych gospodarstwach domowych, czy w naszym domu, rozmawiając z naszymi najbliższymi, z mamą, z bratem, z żoną, z dziećmi, z wszystkimi tymi, którzy są obok nas. Pokażcie ten film, wyślijcie, bo Polska naprawdę może być Kuwejtem Europy, ale zaczyna się to od nas, nie od polityków. Zapomnijcie naprawdę przez jakiś czas o politykach. Współpracujcie z nimi, bo oni są świetni. Jest wielu świetnych urzędników, którzy myślą tak jak ja, ale często myślą, że są samotni. Pogadajcie sobie tak naprawdę obok z urzędnikiem, który siedzi za ścianą i zobaczycie, że ludzie są dumni z bycia Polakiem, ale trochę się wstydzą, bo ten wstyd został nałożony z góry i nam się wydaje, że wszyscy z Polakami się nie czują. Polska to my. Pamiętajcie, Polska to my. To jest świetny odcinek, który tak naprawdę wymyśliłem dzisiaj rano. Nie przygotowywałem się do niego w ogóle. Zapisałem sobie tylko 10 punktów jako mapę myśli, bez żadnego scenariusza. I to też pokazuje, że my to mamy w sobie. Że ja nie potrzebuję słuchać kogoś czy czytać z promptera, żeby nagrać świetny odcinek o polskości, o tym, że my mamy krew polską, mamy słowiańską krew i my nigdy się nie poddamy. Także dbajmy o tą Polskę, abyśmy byli jeszcze bardziej dumni. Chcę, żebyśmy byli bogaci, szczęśliwi, zdrowi i to jest możliwe. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Daj znać w komentarzu, jakie jeszcze dumy można wypisać jako punkt 11, 12 i 20. Myślę, że mógłbym nagrać 50 takich punktów, ale wystarczy 10, żeby Cię zainspirować. Daj znać, czy ten odcinek dał Ci trochę otuchy, albo pokazał Ci, że nie jesteś sam, że jest wielu Polaków, którzy są dumni z tego kraju, który nazywamy Polską. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymaj się, cześć. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.